Welcome to 7 Minutes from Central Europe. 7 minut z Europy Środkowej to program, który przygotowuje American Jewish Committee Central Europe, Środkowoeuropejskie Biuro Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską, pana Jarosława Nowaka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Zacznijmy od razu od rzeczy najważniejszych. Chciałbym zapytać, jak pan ocenia dzisiejsze relacje polsko-żydowskie? Czy można je nazwać dialogiem polsko-żydowskim? Czy jest to raczej coś, co określilibyśmy jako polsko-żydowskie milczenie? Może polsko-żydowska kłótnia? Jak pan to widzi? Jeśli chodzi o stosunki międzyludzkie, między społeczeństwami, to ja mam wrażenie, że one wbrew pozorom są w lepszym w tej chwili momencie niż były na przykład 30 czy 20 parę lat temu. Pozostają między tymi dwoma grupami pewne rzeczy, które są można zakwalifikować jako sprawy trudne, ale coraz bardziej są wyjaśniane te sprawy trudne. To znaczy, ja pamiętam publikację sprzed 20 lat, którą AJC przygotowało, Trudne pytania. One oczywiście w dalszym ciągu są w dużej mierze pozostają trudnymi pytaniami. Tam były pytania o II wojnę światową, o jedwabne, o różnego rodzaju inne, o antysemityzm w Polsce. Oczywiście to są kwestie, które są cały czas dyskutowane, cały czas w jakiś tam sposób następuje wymiana myśli, poglądów. Mamy na pewno ze strony diaspory żydowskiej oczekiwanie, jeżeli chodzi o wyjaśnienie kwestii historycznych i niepokój z tym związany, wynikający z tego, że Polska prowadzi pewną narrację historyczną, która może jest rozbieżna troszeczkę z oczekiwaniami strony żydowskiej. Ale ogólnie rzecz biorąc, stosunki są w nie najgorszym okresie, jakbym to powiedział. Czy jest po obu stronach pewna nieufność wywołana między innymi wypowiedziami polityków izraelskich i powiedzmy sobie szczerze, że wypowiedzi te nie były do końca, wydaje mi się, nie były do końca przemyślane i nie były do końca takie, jakie uczestnicy dialogu widzieliby. Ja mam wrażenie, że ten kryzys najbardziej dotyka osoby zaangażowane w dialog, nie osoby, które pozostają poza dialogiem. I to jest problem dla nas wszystkich, dla AJC, dla mojej skromnej osoby, dla wielu dziesiątek, jeżeli nie setek osób w Polsce, które są zaangażowane w organizację edukacji dotyczącej spraw żydowskich, kultury żydowskiej, także zwykłych uczestników takiego dialogu, to znaczy mówimy o polskich Żydach, którzy w jakimś tam sensie odczuwają to napięcie i na pewno ich to niepokoi. No właśnie, mówimy o polskich Żydach. Wspomniał pan o wypowiedziach niektórych izraelskich polityków. Myślę, że w ostatnim czasie, w ostatnich latach polscy Żydzi słyszeli w dyskursie politycznym w Polsce różne wypowiedzi, które na pewno nie były miłe. Także podczas kampanii wyborczych niestety wątki antysemickie się pojawiały. Chciałbym zapytać, czy według pana Polska jest bezpiecznym krajem dla społeczności żydowskiej? Czy w polskim społeczeństwie dominuje taka postawa otwartości dla inności, dla różnorodności, dla mniejszości, nie tylko dla Żydów, ale dla innych mniejszości? Jak pan to widzi? Mi się wydaje, że pod tym względem jest naprawdę nieźle. Mamy
olbrzymią ilość wydarzeń kulturalnych. No, pandemia troszeczkę nam w tym przeszkadza, ale jak się popatrzy na uczestnictwo czy to przeglądów filmów, czy festiwali kulturalnych, jakichś muzycznych, festiwalu w Krakowie, to nie widać odwrócenia się od kultury żydowskiej, wręcz przeciwnie, jest ciągły głód wiedzy, ciągły głód kontaktów. Kultura żydowska w Polsce, no trzeba przypomnieć, jest finansowana praktycznie w 100% przez Ministerstwo Kultury i regionalne, czy rządy regionalne, czy powiedzmy samorządy, tak? No, tu pełna zgoda, oczywiście. To pozytywne zainteresowanie kulturą żydowską i społecznością żydowską nie zniknęło oczywiście. Mi bardziej chodziło o to, czy nie pojawiło się pewne przyzwolenie na różnego rodzaju antysemickie kalki w przestrzeni publicznej. Ja mam wrażenie, że nie. To znaczy, ostatnie wydarzenia w Kaliszu na przykład pokazują, że polscy politycy z różnych ugrupowań się mocno zdystansowali, potępili to wydarzenie. I mam też wrażenie takie, że w przestrzeni publicznej właściwie nietolerowany jest antysemityzm. Oczywiście on się pojawia tak, jak się pojawia właściwie wszędzie na świecie. Ostatnie 2 lata to jest bardzo dużo przykrych wydarzeń związanych z pandemią, z postrzeganiem jakby pandemii jako jakiś tam wyraz spisku żydowskiego czy czegoś takiego. To jest obecne w mediach nie tylko w Polsce socjalnych, to znaczy na Facebookach, na Twitterach. To oczywiście jest rzeczą karygodną i straszną, ale Polska tutaj jakoś specjalnie nie odbiega od reszty świata. Trzeba też powiedzieć, że tego typu hasła, na przykład ostatnie hasło na jednej z demonstracji antyszczepionkowych, gdzie no, użyto w sposób haniebny, ohydny wręcz analogii do napisu Arbach mach frei. Tam było transparent, który mówił, że szczepionka czyni wolnym. No to też zostało potępione w sposób zdecydowany przez premiera i przez dużą część sceny politycznej w Polsce. Bardzo panu dziękuję za podzielenie się swoimi opiniami i zapraszamy naszych wiernych widzów za 2 tygodnie. Dziękuję, Dziękuję miłego dnia. serdecznie, do widzenia.